Oto kolejny odcinek serii, w której omawiam produkty budzące wątpliwości co do wpływu na zdrowie i tego, czy powinno się je spożywać. Mam nadzieję, że i ten materiał pomoże rozwiać niektóre Państwa niepewności. Jednym z produktów, który zamieściłem na liście, są ziemniaki, które postrzega się jako produkt przede wszystkim kaloryczny, a zarazem nie dostarczający zbyt wielu wartości odżywczych. Częściej można spotkać się z opinią, że ziemniaki są niezdrowe i że należy wykluczyć je ze swojej diety, niż że warto po nie sięgać. Jeśli chodzi o kaloryczność ziemniaków, to tak naprawdę są one niskokaloryczne. Ich wartość energetyczna wynosi zaledwie 80 kilokalorii na 100 gramów. Jedna standardowa porcja to 200 gramów, która dostarcza nam 160 kilokalorii. Dla porównania, jedna porcja kaszy gryczanej o masie 75 gramów to 260 kilokalorii, czyli o wiele więcej. Myślę, że łatka produktu wysokokalorycznego przylgnęła do ziemniaków z uwagi na to, że przygotowuje się z nich kaloryczne produkty typu frytki, chipsy ziemniaczane i placki ziemniaczane, czy że podaje się je często z tłustymi, zawiesistymi sosami. Jednak to nie ziemniaki same w sobie są kaloryczne, a tłuszcz, który często jest do nich dodawany podczas ich sporządzania. Ziemniaki gotowane z wody nie dostarczają zbyt wiele energii. Stąd możemy odrzucić zarzut odnoszący się do tego, że ziemniaki są wysokokaloryczne. Innym zarzutem kierowanym w stronę ziemniaków jest to, że cechują się one wysokim indeksem glikemicznym, co oznacza, że po ich spożyciu gwałtownie i znacząco wzrasta poziom cukru we krwi. I rzeczywiście indeks glikemiczny ugotowanych ziemniaków jest dość wysoki, bo wynosi około 78 w skali od 0 do 100. Wobec tego mówi się, że jedzenie ziemniaków prowadzi do cukrzycy. Ja z kolei dotarłem do obszernej pracy naukowej z 2022 roku, która udowodniła, że nawet regularne spożywanie ziemniaków, ale tych w formie gotowanej, nie zwiększa ryzyka pojawienia się cukrzycy. Jeśli zaś chodzi o stronę, która raczej nie budzi kontrowersji, to warto wiedzieć, że ziemniaki są doskonałym źródłem potasu. Porcja 200 gramów dostarcza aż 850 mg tego pierwiastka, a to bardzo dużo. Do tego ziemniaki zawierają witaminę B6, która jest ważna dla prawidłowego funkcjonowania układu krążenia i układu nerwowego. W mojej ocenie osoby zdrowe jak najbardziej mogą sięgać po gotowane ziemniaki bez obaw o swoje zdrowie. A nawet zachęcam, aby od czasu do czasu włączyć je sobie do jadłospisu z uwagi właśnie na to, że dostarczają dużo potasu i witaminy B6. W przypadku zaś osób, które zmagają się z cukrzycą, rzeczywiście lepiej jest ograniczyć ich spożycie na rzecz produktów pełnoziarnistych. Jednocześnie nie polecam, aby ziemniaki spożywać w formie smażonej. Co więcej, jako ciekawostkę powiem, że o wiele zdrowsze są ziemniaki schłodzone. Mam tu na myśli ziemniaki ugotowane, które następnie zostały przez kilkanaście godzin schłodzone w lodówce. Wynika to z tego, że podczas schładzania w ziemniakach wytwarza się skrobia oporna, która sprawia, że ziemniaki nie podnoszą tak znacząco poziomu glukozy we krwi, a do tego składnik ten sprzyja rozwojowi korzystnych bakterii w jelitach, wspomaga regenerację nabłonka jelit, a także poprawia profil lipidowy krwi i obniża poziom cząsteczek prozapalnych. Tak schłodzone ziemniaki można wykorzystać na przykład jako element sałatki. Kolejnym produktem, który niekiedy wzbudza kontrowersje, są płatki owsiane. A to dlatego, że jest to produkt zawierający wysokie ilości węglowodanów, co w teorii sprzyja pojawieniu się cukrzycy. Warto jednak sobie uświadomić, że płatki owsiane odznaczają się dobrą proporcją błonnika pokarmowego do węglowodanów przyswajalnych, co sprawia, że nie są one zagrożeniem dla zdrowia. Co ważne, płatki owsiane zawierają jedną z najbardziej wartościowych form błonnika, jaką są beta-glukany. Przeprowadzone badania pokazały wprost, że spożywanie płatków owsianych nie tylko nie powoduje cukrzycy, ale zmniejsza ryzyko jej pojawienia się aż o 22%. W przypadku zaś osób, które już chorują na cukrzycę, włączenie płatków owsianych do diety wiąże się z redukcją poziomu cukru we krwi o 7 mg na decylitr w perspektywie długoterminowej. W praktyce tuż po zjedzeniu płatków owsianych naturalnie dojdzie do chwilowego wzrostu stężenia glukozy we krwi, ale summa summarum, produkt ten sprawia, że po regularnym jego stosowaniu dojdzie do obniżenia poziomu cukru we krwi na czczo, a to właśnie ten parametr jest głównym wyznacznikiem funkcjonowania naszej gospodarki węglowodanowej i to głównie jego bierzemy pod uwagę przy rozpoznaniu cukrzycy. Stąd nie ma co się obawiać płatków owsianych.
Pomijam już fakt, że mają one wiele potwierdzonych korzyści zdrowotnych, w tym na przykład powodują wzrost liczebności dobroczynnych bakterii w jelitach, działają przeciwmiażdżycowo, chronią przed chorobą wieńcową i udarem mózgu, a także obniżają stan zapalny. W tym miejscu chciałbym jednak zaznaczyć, że najlepiej dla naszego zdrowia jest wybierać płatki owsiane zwykłe lub chociaż płatki owsiane górskie. Są to produkty o niskim stopniu przetworzenia, a więc odznaczają się najwyższą wartością odżywczą. Najmniej korzystne są płatki owsiane błyskawiczne, które podczas produkcji są poddawane gotowaniu, cienkiemu walcowaniu i przecinaniu. To sprawia, że przed spożyciem nie trzeba ich gotować. Jednak na skutek tych procesów technologicznych tracą część swoich walorów zdrowotnych. Wciąż jest to zdrowy produkt, jednak zdecydowanie odbiega od płatków zwykłych i górskich. Skoro mowa o płatkach, to od razu 2 słowa chciałbym powiedzieć o płatkach śniadaniowych. Są one powszechnie reklamowane jako produkt prozdrowotny skierowany m.in. do dzieci. Warto jednak zajrzeć do ich składu, aby przekonać się, że nie są one zbyt zdrowym rozwiązaniem. Pierwsze miejsca w składzie zwykle zajmują kukurydza, cukier, syrop glukozowy, melasa i przetworzony miód, który w toku produkcji utracił swoje walory zdrowotne. Nie można powiedzieć, że są to wartościowe składniki sprzyjające naszemu zdrowiu. Oczywiście w sprzedaży znajdziemy pojedyncze produkty z tej kategorii, które nie muszą wstydzić się swojego składu. Jednak zdecydowana większość to produkty, których lepiej unikać. Chcąc zachować rzetelność materiału, na plus płatków śniadaniowych muszę zaznaczyć, że bardzo często są one wzbogacane w niektóre witaminy i składniki mineralne. W mojej ocenie jednak nie jest to argument przemawiający za tym, że warto po nie sięgać. Choć oczywiście jeśli ktoś z Państwa się zdecyduje kupić płatki śniadaniowe, to najlepiej wybierać właśnie te wzbogacone. Tu wtrącę, że praktyczną wiedzą dzielę się również w moim darmowym newsletterze o zdrowiu, czyli porannym dzienniku zdrowia. Dziennik wysyłam od poniedziałku do piątku o 6 rano do porannej kawy lub herbaty i jest on na kilka minut czytania. Jeśli chcieliby się Państwo na niego zapisać, to zapraszam na www.drbartek.pl/dziennik. Na liście zamieściłem też syrop z agawy. On z kolei jest zwykle postrzegany jako zdrowy zamiennik cukru. Wynika to z tego, że w jego składzie znajdują się wyższe ilości fruktozy. Efektem tego jest to, że ma on niższy indeks glikemiczny w porównaniu do cukru stołowego, co oznacza, że nie podnosi aż tak gwałtownie stężenia glukozy we krwi. O ile rzeczywiście jest to prawdą, to należy wiedzieć, że wysokie ilości fruktozy mają inny negatywny wpływ na zdrowie. Powodują m.in. wzrost stężenia kwasu moczowego i trójglicerydów we krwi, a także sprzyjają insulinooporności. Do tego na skutek spożywania fruktozy powstają w naszym ciele wysokie ilości szkodliwych związków o nazwie końcowe produkty zaawansowanej glikacji, które zwiększają ryzyko pojawienia się powikłań cukrzycowych, a także które to sprzyjają rozwojowi choroby Alzheimera, miażdżycy, chorób nowotworowych i choroby zwyrodnieniowej stawów. Poza tym fruktoza jest składnikiem łatwo fermentującym w jelitach, co u wielu osób skutkuje pojawieniem się wzdęć i bólów brzucha. Zgodnie z tymi informacjami nie zaliczam syropu z agawy do produktów z kategorii zdrowych i odradzam jego sięganie, a tym bardziej nie uważam, aby pod względem zdrowotnym był on dobrym zamiennikiem zwykłego cukru. Spośród setek produktów leżących na sklepowych półkach spore kontrowersje budzą też napoje energetyzujące. Osobiście uważam, że jest to kategoria produktów, której nie należy się obawiać, ale jednocześnie są to produkty, które należy stosować zgodnie z ich przeznaczeniem. Mam tu na myśli sięganie po nie tylko w pojedynczych sytuacjach, gdy z jakiegoś względu chcemy przezwyciężyć uczucie zmęczenia i potrzebujemy lepszej koncentracji. O samej kofeinie, która jest głównym składnikiem wspomnianych napojów, nagrałem kiedyś osobny odcinek, do obejrzenia którego oczywiście zachęcam. W każdym razie mogę powiedzieć, że jedna standardowa puszka napoju energetyzującego o pojemności 250 ml nie dostarcza tak wysokich ilości kofeiny, aby przełożyło się to negatywnie na nasze zdrowie. Poza tym w napojach energetyzujących znajdziemy szereg składników o pozytywnym wpływie na organizm. Mam tu na myśli np. taurynę, która ma właściwości przeciwutleniające, a także działa ochronnie na wątrobę, układ krążenia i układ nerwowy, inozytol, który z kolei zwiększa wrażliwość tkanek na działanie insuliny, czy L-karnitynę, która również zmniejsza insulinooporność, a także poprawia funkcjonowanie wątroby i redukuje poziom trójglicerydów. Do tego napoje energetyzujące bardzo często zawierają witaminy z grupy B.
Nie chciałbym jednak, aby to, co przed chwilą powiedziałem, było zachętą do częstego sięgania po wspomniane produkty. Należy bowiem pamiętać, że są one bardzo zasobne w cukier lub słodziki typu aspartam, które w mojej ocenie są niekorzystne dla naszego zdrowia. Do tego w literaturze fachowej znane są przypadki, gdy na skutek spożywania napojów energetycznych w dużych ilościach doszło do uszkodzenia wątroby i nerek, niebezpiecznego wzrostu ciśnienia krwi, arytmii, pogorszenia koordynacji ruchowej, a także pojawienia się bólów i zawrotów głowy, problemów ze snem, ogólnego osłabienia, drażliwości i uczucia niepokoju. W mojej ocenie napoje energetyczne są doraźnym wspomagaczem w walce ze zmęczeniem. W tym zakresie spełniają swoje zadanie i nieraz warto się nimi wspomóc. Jednak nie należy traktować ich jako alternatywy dla wody, herbaty czy soków, co niestety w wielu przypadkach ma miejsce. Na chwilę chciałbym jeszcze zostać przy napojach i przejść do kolejnego punktu, jakim jest herbata sprzedawana w plastikowych torebkach. Picie herbaty z plastikowych torebek jest tematem, który w ostatnich latach zyskał na znaczeniu ze względu na rosnącą świadomość konsumentów na temat zdrowia i ochrony środowiska. Choć wygoda użytkowania herbaty w torebkach jest niezaprzeczalna, istnieją pewne obawy dotyczące wpływu wspomnianego plastiku na nasz organizm. Przeprowadzone badania pokazały, że niektóre torebki herbaty wykonane z plastiku mogą uwalniać miliardy mikroskopijnych cząsteczek plastiku do naparu podczas zaparzania. W efekcie taki mikroplastik jest przez nas spożywany i w opinii wielu naukowców może gromadzić się w naszym ciele. Choć długoterminowe skutki zdrowotne spożywania mikroplastiku i jego kumulowania się w organizmie nie są jeszcze w pełni zrozumiałe, to rosnące dowody wskazują, że cząsteczki te mogą na przykład zaburzać funkcjonowanie układu odpornościowego. Z uwagi na te informacje sam dołączam do grona osób, które są przeciwnikami spożywania herbaty z plastikowych torebek. Niemniej, oczywiście jeśli ktoś tylko od czasu do czasu sięgnie po taką herbatę, to nie należy mieć żadnych obaw o swoje zdrowie. Gdy mowa o produktach, które nie do końca wiadomo, czy są złe, czy dobre, to warto wspomnieć też krótko o fermentowanych produktach mlecznych w wersji smakowej. Czyli mam tu na myśli jogurty, kefir czy maślankę o smaku owocowym, waniliowym czy czekoladowym. Myślę, że w przypadku wielu osób tego typu produkty budzą pozytywne skojarzenia i niejednokrotnie kupujemy jogurt owocowy na przykład swoim dzieciom, wierząc, że robimy dla nich dobrze. Ogólnie jestem zwolennikiem spożywania fermentowanych produktów, w tym właśnie tych mlecznych. Są one dobrym źródłem białka, witaminy B12, wapnia czy dobroczynnych bakterii, a literatura naukowa potwierdza szereg korzystnych efektów wynikających z ich spożywania. Jednak dotyczy to produktów naturalnych, bez dodatków. Należy bowiem wiedzieć, że ich odpowiedniki zawierają nawet 3-krotnie więcej cukru i jest to przede wszystkim cukier dodany, a nie naturalnie występujący w jogurcie czy owocach, które zostały do niego dodane. W jednym standardowym małym opakowaniu o masie 150 g potrafi być nawet 20 g cukru. To tak jakbyśmy mieli w nim 4 łyżeczki cukru, co uważam za bardzo dużo. I to właśnie z uwagi na tak wysoką zawartość cukru postrzegam produkty mleczne smakowe za mało wartościowe i nie zachęcam, aby po nie sięgać. W dzisiejszym zestawieniu produktów znalazło się również miejsce dla wafli ryżowych i chrupkiego pieczywa typu waza. Tego typu żywność jest promowana jako lekka i niskokaloryczna. Jednak nie do końca jest to prawdą. Taki błędny przekaz wynika z tego, że producenci tych produktów zwykle podają, ile kalorii ma jedna kromka. I rzeczywiście jedna kromka wafli ryżowych czy pieczywa chrupkiego dostarcza niewiele kalorii w porównaniu do np. jednej kromki chleba żytniego razowego. Jednak warto zwrócić tu uwagę na kwestię sytości. Mało kto zastanawia się nad tym, że przecież jedną kromką chleba chrupkiego nie najemy się w takim stopniu jak jedną kromką chleba razowego. Aby odnieść podobną sytość, musimy sięgnąć po większe ilości takiego dietetycznego pieczywa, w efekcie czego dostarczamy podobną ilość energii, co w przypadku pieczywa tradycyjnego. Gdyby wziąć pod uwagę wartość odżywczą w przeliczeniu na 100 g produktu, to okazuje się, że wafle ryżowe i pieczywo chrupkie dostarczają około 350 kilokalorii, zaś np. chleb razowy nawet mniej, bo około 200 kilokalorii. Oczywiście nie ma w tym niczego złego, jeśli jesteśmy tego świadomi, ale że z tą świadomością bywa u nas różnie, m.in. z powodu przekazu marketingowego, to uznałem, że warto o tym wspomnieć.
Przy okazji, pozostawiając już kwestię kaloryczności, gdybym miał do wyboru wafle ryżowe lub pieczywo chrupkie, to zdecydowanie wybrałbym to drugie. A to dlatego, że wafle ryżowe odznaczają się o wiele niższą zawartością błonnika i jednocześnie mają stosunkowo wysoki indeks glikemiczny, czyli po ich spożyciu bardziej znacząco wzrasta poziom cukru we krwi. Z kolei pieczywo chrupkie, szczególnie to pełnoziarniste, jest dobrym źródłem błonnika. Kolejnym kontrowersyjnym produktem jest ketchup. Jest on zwykle zaliczany do żywności wysoko przetworzonej, której powinniśmy unikać. Ponadto kojarzy się on z cukrem, czyli składnikiem, którego należy ograniczać. Jednak w mojej ocenie warto włączyć ketchup do jadłospisu. Przy czym kluczowe jest to, aby wybierać ketchup dobrej jakości, o czym za chwilę powiem. Za spożywaniem ketchupu przemawia przede wszystkim wysoka zawartość likopenu, czyli składnika prozdrowotnego z grupy karotynoidów, który, jak mówiłem w jednym ze starszych filmów, chroni przed chorobą wieńcową i udarami mózgu, spowalnia starzenie się skóry i kości, zmniejsza ryzyko Alzheimera, działa przeciwnowotworowo i wykazuje kilka jeszcze innych efektów zdrowotnych. Ponadto jest bardzo dobrym źródłem potasu, o którego właściwościach również wspominałem w niejednym programie. Jeśli zależy Państwu na spożywaniu ketchupu, to w mojej ocenie, wybierając taki produkt w sklepie, powinniśmy zwrócić uwagę na kilka ważnych aspektów. Po pierwsze, dobrze jest zwrócić uwagę, z ilu pomidorów został on wyprodukowany. Za dobry wynik uważam około 230 do 250 g pomidorów na 100 g gotowego produktu. Do tego dobry jakościowo ketchup to ten, który zawiera jak najmniej cukru. Najlepiej, aby było tego składnika poniżej 20 g na 100 g ketchupu. Przy czym jeszcze lepszym wyborem będzie ketchup bez dodatku cukru, w którym cukier został zastąpiony naturalnym słodzikiem, w tym np. stewią. Ponadto dobry ketchup powinien być pozbawiony dodatku konserwantów i substancji zagęszczających. Dobrze też decydować się na wybór tego ketchupu, który zawiera jak najmniej soli. Ja polecam te produkty, które mają poniżej 1,5 g soli na 100 g produktu. Oczywiście sól sama w sobie nie jest zła, ale warto mieć świadomość, że wiele produktów jest dosalanych, stąd dobrze jest zachować pewien umiar. Jeszcze lepszym zaś wyborem będzie samodzielne zrobienie ketchupu. W jednym ze swoich filmów podałem przepis właśnie na taki domowej roboty prozdrowotny ketchup. Jeśli chcą się Państwo z nim zapoznać, to wystarczy odszukać film z 28 kwietnia 2022 roku. Podsumowując więc, ketchupowi mówię tak, pod warunkiem, że wybierzemy dobry jakościowo produkt. Teraz chciałbym jeszcze na chwilę pozostać przy sosach i wziąć na tapet majonez, który również jest odmiennie postrzegany przez różne osoby. Właściwie to, co można mu zarzucić, to, że jest produktem wysokokalorycznym o wysokiej zawartości tłuszczu. Stąd z pewnością nie pomaga on osobom, które starają się obniżyć swoją masę ciała. Poza tym tłuszcz w nim obecny pochodzi zwykle z rafinowanych olejów roślinnych, takich jak rzepakowy i słonecznikowy. Myślę, że wiele osób wie, że oleje rafinowane nie są najszczęśliwszym wyborem. Do tego w niektórych majonezach znajdują się substancje zagęszczające i stabilizatory i takich majonezów tym bardziej nie polecam. W przypadku majonezu uważam, że najlepiej zrobić go samodzielnie, co nie jest zadaniem ani trudnym, ani czasochłonnym. Mamy wówczas pełną kontrolę nad użytymi składnikami i pewność, że taki produkt będzie miał o wiele wyższe walory zdrowotne. Tych sklepowych staram się osobiście unikać. Myślę, że najważniejszą kwestią jest tutaj dobór tłuszczu. Ja od siebie polecam sięgnąć oczywiście po olej nierafinowany. W mojej ocenie najlepiej sprawdzą się olej z awokado lub olej z pestek winogron, które mają neutralny smak i zapach. Jeśli komuś z Państwa nie przeszkadza bardziej wyraźny smak, to można sięgnąć też po oliwę lub olej lniany, także w wersji nierafinowanej. Do tego dodajemy żółtko jaj, musztardę, ocet jabłkowy lub sok z cytryny, szczyptę soli, a także odrobinę miodu. W efekcie otrzymujemy całkiem wartościowy produkt, choć należy pamiętać, że wciąż jest on wysokokaloryczny. Od razu też powiem, że takiego majonezu nie musimy przygotowywać za każdym razem na świeżo. Można go przechowywać w lodówce przez około 4-5 dni. Jeśli są Państwo zainteresowani tym, abym podzielił się przepisem na domowy, zdrowy majonez na bazie składników, które przed chwilą podałem, to proszę o taką informację w komentarzu pod filmem, a ja w jednym z kolejnych porannych dzienników zdrowia zamieszczę taką recepturę. Jeśli ten materiał okazał się dla Państwa interesujący, a jednocześnie nie zapoznali się Państwo z pierwszym odcinkiem z tej serii, to zachęcam, aby zrobić to teraz.
Wystarczy kliknąć na miniaturę, która pojawiła się na ekranie, aby przenieść się do nowego programu. A na dziś z mojej strony to wszystko. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.